Cześć wszystkim! Hej! Jestem tutaj z Sami. No hej wszystkim, jakbyście mnie nie znali. Bardzo Wam się spodobało, jak jesteśmy razem i powiem szczerze, że mi też się to bardzo podoba. Jakoś tak jak jesteś tutaj, to jest wesele i tak... No dokładnie, a ty w ogóle jak jesteś, to jest u mnie wesele, to tym bardziej. Mi się podoba to, że Ty mnie tak trochę uspokajasz i wtedy staje się bardziej normalna. No. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj spróbujemy takich zabaw szkolnych z rysowaniem. Powiedz mi, czy Ty jakieś właśnie szkolne zabawy z rysowaniem uskuteczniałaś? Na pewno coś było, szczególnie też sama sobie rysowałam, ale z ludźmi chyba kółko krzyżyk na przykład. Czy to możemy zaliczyć? No to ja mam dla Ciebie parę takich zabaw, w które ja się bawiłam i zobaczymy, czy Ci się spodobają. I czy Wam się spodobają też. Zabawa polega na tym, że mamy kartkę, którą sobie składamy w taką jakby harmonijkę i trzeba zaznaczyć takie punkty przejściowe, albowiem jak jedna rysuje i zagina, to potem rysuje druga i musi tam wiedzieć, w którym mniej więcej miejscu co narysować, no nie? Coś mi się kojarzy, kiedyś się takie właśnie coś robiło. Tak, i do każdej części losujemy inny kolor. No to super. Z kredkami generalnie jest tak, że jeżeli jest się początkującym i chce się zacząć i fajnie kolorować kredkami, to można albo kupić tanie kredki, tylko że one są wtedy tanie i czuć, że one są tanie. Robią grudki, takie tak. łamią się. No, więc rysowanie nimi wcale nie jest łatwe i trudno, naprawdę trudno jest uzyskać nimi fajny efekt. Ale z drugiej strony są jeszcze drogie kredki, takie artystyczne kredki, nie? No, tylko że za nie zapłacimy, tak, za 36 sztuk około 100-300 zł. No, takie są ceny. I tak naprawdę nimi też trzeba umieć kolorować, to nie jest tak, że wychodzi nagle wow, super, wszystko. Tak, trzeba mieć już jakieś umiejętności, warsztat, no bo jeżeli mamy takie bardzo, bardzo miękkie kredki, no to jeżeli przyciśniemy mocno, to już mamy taką bardzo grubą kreskę, którą ciężko dopasować do reszty, a kiedy mamy bardzo twarde kredki, no to ciężko jest też pigment jakiś w ogóle wykrzesać czy coś. To prawda. Dlatego my połączyłyśmy siły i mamy takie artystyczne kredki Antler Art dla początkujących, które stworzyłam ja z Maćkiem. Sami natomiast napisałam, zaprojektowałam podręcznik, który uczy od podstaw oraz do tego ćwiczenia, po prostu do kolorowania. Jej! O tym powiemy za chwilę, a teraz zobaczmy, jak nam wyszły te rysunki, o rany. Dobra, ja rozwijam. O nie, jaki crazy! Jakie kolorowe włosy! Zobacz, jak do Ciebie pasuje. Ty wow! masz też takie kolorowe. Ale wyczułaś mniej więcej właśnie, że mają być krótkie, tylko ja tutaj popłynęłam z tym. Takie lekkie, super, ale fajnie to wygląda, rzeczywiście creepy i... trochę... Jest naprawdę creepy, ale przynajmniej wiadomo, że to jest facet. Tu byłyśmy spójne w tym. Właśnie, dokładnie tak. Taki trochę mim trochę wyszedł. Ale to genialnie wyszło, normalnie nie wierzę w to. To teraz drugi. O, coś poważnie jest. Wow! Dobra, tutaj się poprzesuwały chyba nam części twarzy, ale też uważam, że to jest takie oryginalne, ale fajne. Ale zobacz, jaka fryzura, taki tupecik, nie? Miałam za zamyśle, żebyś zrobiła takie długie, nie? Tutaj, żeby nachodziły na czoło, ale widzę, że... Ale przynajmniej wyczułam, gdzie są kosmyki, bo nie do końca rozumiałam, o co Ci w ogóle chodzi z tym. Bo postawiłam kilka kresek i a ten nos jaki wielki w porównaniu do tego. Zobacz, jak kolorystycznie dodaje większość twarzy, nie? Niebieski. Ej, dobra, to jest zabawa. Mam jeszcze dwie kolejne. No już teraz ja też w ogóle nie mogę się doczekać, nie wiem, co Ty wymyślisz. Zabawa polega na tym, że jedna osoba rysuje kropeczki, a druga po prostu musi coś tam wymyślić, żeby te wszystkie kropeczki jakoś ze sobą połączyć, więc brzmi prosto. Tak, są też takie jakieś książki z połączeniem kropek, więc spoko, będzie łatwo. Więc ja się tak bawiłam w czasach szkolnych. Jedna osoba robiła kropeczkę, a druga tam musiała wymyślać. No. A teraz opowiem Wam troszeczkę o tych kredkach. Są to kredki miękkie, ale nie za miękkie, dzięki czemu bardzo łatwo jest z nimi operować i też naprawdę genialnie się blendują. Więc z 24 kolorów możemy uzyskać ponad 250. I wiem, o czym mówię, ponieważ wszystkie te kredki naprawdę ze sobą mieszałam. Zrobiłam sobie taki wykresik i każdą po kolei mieszałam jedna z drugą. Na opakowaniu nawet są takie przykładowe kombinacje, jak tam można je zmieszać ze sobą, żeby jaki kolor uzyskać. A oprócz tego jeszcze jak otworzymy
to w środku jest wzornik kolorów, czyli każdą kredkę można sobie przetestować i zobaczyć, jaki jest faktyczny kolor. I dzięki temu, że mamy to pudełko razem z kredkami, to zawsze ten wzornik jest przy nas, mamy to przy sobie. Bo nie wiem jak ty sami, ale ja zawsze właśnie muszę ze sobą nosić jakiś tam notesik, gdzie mam wszystkie kolory rozpisane. Tak, bo Ja to zawsze takie kartki mam wielkie i rozpisane te wszystkie, ileś tam miliony kolorów, które mam właśnie w tym No właśnie, zestawie. i to kłopotliwe. trzeba zawsze ze sobą nosić, jakoś zawsze o tym pamiętać, a czasem człowiek po prostu chce wziąć kredki gdzieś tam i kolorować. Trener, No. To by było fajne. Więc to pudełko jest idealne właśnie do tego, bo wszystko macie razem w jednym miejscu, a przy tym jest takie w formie książki, więc nawet można sobie je postawić na półce i wygląda czadowo. Albo też rozmiar jest taki, że możecie sobie wrzucić do plecaka i to jest rozmiar... Zajmuje mało, bardzo Tak. mało miejsca. Więc jej! Wszystko to zostało tak bardzo, bardzo intensywnie przemyślane. Ja też bardzo dużo pracy w to włożyłam. Musiałam spośród całej ogromnej palety różnych kredek wybrać te kolory, które uznałam, że będą najlepsze. I musiałam też wybrać drewno, jakie ma być do tych kredek. Wszystko było wybierane. To jest tyle aspektów, naprawdę, żeby zrobić takie No kredki, właśnie. masakra. Więc w ogóle cieszę się, że Maciek mi przy tym pomógł. On był takim strażnikiem, który sprawował pieczę nad tym, żeby wszystko było w terminie, żeby wszystko tam było pozałatwiane i mogłam spełnić swoje marzenie i swoje własne kredki wyprodukować. Które możecie wyużywać. Dokładnie. Fajne jest jeszcze to, że do każdego zestawu kredek dokładamy temperówkę gratis i to nie jest taka sobie zwykła temperówka, bo to jest moja najbardziej ulubiona temperówka, ponieważ jest mała, ostra i ja nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale ja właśnie jak temperuję kredki jakimiś słabymi temperówkami, to one bardzo często albo się łamią, O Jezu, albo w ogóle się rozwalają, takie jak są plastikowe. ostrzępione. Tak, No właśnie, więc dobra temperówka też potrafi zdziałać cuda i wy taką dobrą temperówkę dostaniecie. Jest ona produkowana w Niemczech i dosłownie to jest jedna z najlepszych temperówek na świecie. Dobra, czas zobaczyć, co Trochę się zrobiłaś z tych moich kropek. Powiem ci, że na pierwszy rzut oka widziałam w ogóle jakąś owieczkę i tak przypasowałam w ogóle do tego, nie wiem, ten kształt, jakoś tak mi przypominał i gitarę też od razu widziałam, więc musiałam Powiem to. ci, że uwielbiam to, że poszłaś w taki komiksowy styl i zrobiłaś taką śmieszną Troszkę się postać. przełamałam i zrobiłam takie proste w miarę, że było to... Super, naprawdę, ekstra i ta gitara świetna. Jeszcze wybrałam różowy kolor, bo ja bardzo lubię różowy, więc no to mi się idealnie... Ja nie miałam żadnej wizji, jeśli chodzi o kropki, po prostu sobie je poustawiałam, tak? A zobacz, że ta gitara jest krzywa i ona się złamała mu tutaj przy rączce. Tak O, chciałam to widzę zrobić i on właśnie. taki troszkę zaskoczony. Okej, to teraz zobaczmy No. moje. O wow, nie, ty to w ogóle już poszalałaś. Masakra, ja bym się takiego czegoś nie spodziewała. Ale piękne, Od razu jak zobaczyłam te kropki, to sobie wyobraziłam właśnie taką dziwną, sterczącą fryzurę. ale mega. I no. Ile włosów. A ja w ogóle stawiając te kropki, to miałam w zamyśle węża takiego wychodzącego z jakiejś, nie wiem, z jakiegoś naczynia i tak mówię, kurczę, no, czy ty zrobisz tego węża, ale widzę, że poszłaś bardziej ambitnie. O wiele Czy ja ambitniej. wiem ambitnie, właśnie dla mnie rysowanie twarzy i włosów to jest coś takiego bardzo, bardzo prostego. Dlatego stwierdziłam, a Ale dobra. zobacz, jak to się różni między sobą. Ja takie proste, a ty tutaj tyle tych szczegółów w sumie dużo. Ale z kolei właśnie pomysł jest prosty, a u ciebie pomysł jest właśnie taki kreatywny, fajny. No, tak się połączyłyśmy. No. Ta zabawa polega na tym, że każda z nas ma swój własny kolor kredki i rysujemy na zmianę. I to jest taki freestyle, że po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogą być normalne rzeczy, mogą być dziwne rzeczy. A tymczasem ja bym chciała, żebyś powiedziała coś o książce i o ćwiczeniach, które zrobiłaś. Pytacie się nas w sumie często, jak kolorować, jak zacząć z kolorowaniem, jak w ogóle, jak pokolorować włosy, jak tam cienie No. i tak dalej. I pomyślałam, że przez te 10 lat mojej praktyki z rysowaniem, kolorowaniem spiszę te wszystkie rzeczy, których się w sumie nauczyłam, no i zamknę je w jednym podręczniku, ale do tego podręcznika jeszcze pomyślałam, że fajna będzie stworzenie
ćwiczeń, żebyście mogli też przetestować te wszystkie techniki i opisuję je bardzo łatwym językiem, żeby wszyscy mogli zrozumieć. I to jest super pomysł, tym bardziej, że mamy sobie książkę, podręcznik taki jakby i osobno mamy ćwiczeniówkę, że możemy po prostu zasiąść do tego i sobie pokolorować. Nie ma takiej presji, że robię to w książce i to już tam zostanie i nie będę chciała tam wracać, jeżeli coś tam źle pokoloruję. Nie, to jest osobno. Dokładnie. I też jest tak, że po prostu, żeby nie była taka gruba ta książka, żeby jej w sumie nie nosić, to możemy się na przykład nauczyć czegoś, jak pokolorować, później odstawić tą książkę, no i to, co się nauczyliśmy, to po prostu wziąć ćwiczenia i tam pokolorować. Naprawdę superowy pomysł. Ja bardzo żałuję, że nie było takiej książki, kiedy ja zaczęłam kolorować, bo bardzo mi się przydała. Ja też myślę, że mi to totalnie sztuką było stworzenie takiej książki, dlatego że zajęła ona sporo pracy i sporo rysowania. Po prostu musiałam stworzyć też oddzielne rysunki do tego, abyście mogli zobaczyć na przykładach, jak co wygląda i później do tego jeszcze właśnie do ćwiczeń rysunki, linearty. Bardzo, bardzo dużo pracy. Jestem pod wielkim wrażeniem, że do tego zasiadłaś i tak to po mistrzowsku zrobiłaś. Naprawdę, szacun. A ja jestem pod wielkim wrażeniem Twoich kredek. O, jak to złodzimy, o kurde! Słuchajcie, możecie to kupić w sklepie olsikowa.pl. Jeśli kupicie to razem, to zapłacicie 5 zł mniej, niż gdybyście kupowali osobno. I na dodatek otrzymacie gumkę gratis. I teraz obecnie trwa przedsprzedaż i ona będzie trwała do mniej więcej 5 maja, tylko że konkretne daty będziemy Wam wysyłać w mailach do tych osób, które oczywiście zamówią. W ramach tej przedsprzedaży każde pudełko kredek zostanie przeze mnie podpisane. A ja dodatkowo do swoich książek dołożę swój autograf. Dokładnie. Pamiętajcie, że tylko w przedsprzedaży dodajemy gumkę i to jest taka jedna z najlepszych gumek, jakich używałam i też musiałam sporo ich przetestować, żeby przygotować dla Was to, co jest najlepsze. I będziecie mieć cały zestaw do kolorowania. Tak jest. I kolorowankę, i podręcznik, i temperówkę, tak, wszystko. Czego potrzeba. Chcę jeszcze dodać, że to, co my tworzymy na naszych kanałach i także co się przejawia w naszych produktach, to jest to, że my się ogromnie, niesamowicie cieszymy tworzeniem, sztuką i chcemy, żebyście Wy również się tym cieszyli. Dlatego właśnie tworzymy takie produkty, żeby Wam było jak najlepiej, żebyście mieli najlepsze rzeczy za taką najkorzystniejszą cenę. I też żebyście pamiętali, że tworzenie jest super i nie musi być idealnie, żeby było przyjemnie, więc pamiętajcie to. Dokładnie. Nie wiążcie tego ze szkołą i nauką, że trzeba czegoś się nauczyć po prostu od A do Z, żeby coś wiedzieć, a po prostu przelewać swoje. To ma być przyjemność, ma być frajda i ważne jest właśnie, żebyście nie oceniali ani siebie, ani innych. To jest zabawa, to jest coś, co Was rozwija. Dobra, słuchajcie, do następnego odcinka chciałabym, żebyście wykorzystali jedną z tych 3 zabaw, które zaprezentowałyśmy w tym odcinku i nie wiem, no właśnie wzięli kogoś, wypróbowali i żebyście wysyłali te prace na adres olsikowa@gmail.com. A teraz pamiętajcie, żeby też jeszcze odwiedzić kanał Sami, ponieważ na jej kanale również robimy wspólny film już o innej tematyce, są inne zabawy, ale koniecznie musicie to zobaczyć. Oczywiście polecam. Tak. U Sami widzimy się w sobotę o godzinie 9, tak? A u mnie w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa 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 pa! Pa, pa, pa. Wasted away.